Cześć, witajcie. Dzisiaj kolejny dzień zabawek z tulem. Teraz mam nadzieję na tych praktycznych materiałach. Tutaj był taki zestaw materiałów jakby testowych. Mam coś takiego jak papier fotograficzny, po prostu on jest bardzo wysokiej jakości, do tak jakby naniesiony ten, jakby to powiedzieć, nie tynk, tylko no ta warstwa, ten kolorek na niego jest naniesiony, że po obdrapaniu daje bardzo wysoką rozdzielczość jakby obrazów, to może być ciekawe. 2 razy sklejka, ona ma chyba 3 mm, także też tu można sobie coś powypalać, wyciąć. Tu jest takie akrylowe, czarne plastiki do wycinania breloków na przykład, także może uda się zrobić breloczek. Na początek chciałbym tutaj dla psa kolegi zrobić taką zawieszkę. Tu jest kilka też takich właśnie ze stali nierdzewnej, takich blaszek. Podkładki takie rustykalne, pod kubeczki, można wiecie jakąś na urodziny, na jakiś ślub tam zrobić, wiecie, w ramach prezentu. Tutaj są naszywki przyklejane na taśmę 3M. Tą też naszywkę można wypalać albo na taki delikatny czarny, albo na srebrno, także spoczko. I tu jest taka podkładka wysokotemperaturowa pod kubek, albo w ogóle podkładka pod coś. Ona jest z takiej klepki. Chyba w Wielkiej Brytanii, tak, albo w ogóle w Stanach układają dachy z takich klepek. Taki, nie wiem, łupek, taki warstwowy kamień. No, ale też to można sobie wypalić od góry, od dołu, od spodu, także też może sobie coś zakombinujemy. No i co? Ja bym się chciał skupić też troszeczkę może na jakimś oznakowaniu plastików. Klawisze do oświetlenia, jakieś takie inne, wiecie, elektryczne bardziej tematy, na plastikowych obudowach sprzętów. Tu na przykład tam jakieś coś takiego, jakiś taki zasilacz na przykład, zobaczymy czy da się tutaj coś fajnie, ładnie wypalić na takim plastiku. No ale to pierw ja sobie przetestuję na tych elementach od nich, bo w programie mogę sobie wybrać dany element, a nastawy na jakikolwiek plastik, jaki bym chciał, to muszę ja wymyślić sobie sam. Fajnie by też było móc się na własnym, wiecie, sprzęcie podpisywać, sobie robić oznakowania. Na metalowych rzeczach może będzie łatwiej, bo tam po prostu dajemy laser, wypalamy. Przy plastikach chodzi o to, żeby ich nie przepalić. I też w plastikach robimy to laserem podczerwonym, a laserem niebieskim diodowym robimy to na rzeczach takich, no na przykład farbowanych, więc ten metal będzie laserem podczerwonym. No dobra, ja tutaj sobie jakoś poustawiam, to sobie wiecie, jakiś projekt zaprojektuję i widzimy się za jakiś czas, bo nie chcę tego filmu przedłużać. Poprzednie filmy były tak wiecie po godzinę, tu postaram się szybciej, także zaczynamy. Partnerem kanału jest PCBWay. Przypominam Wam o akcji Projekty z widzami, w ramach której serii możemy wykonać wspólnie jakiś projekt. Niedawno wykonywaliśmy projekt elektroniczny z widzem. Ja wykonywałem dla siebie mechaniczny przycisk z druku 3D albo właśnie z CNC wykonany z aluminium przycisk ręcznego do Siriona. Także gdybyście chcieli skorzystać z tej opcji, możecie się zgłosić i jeśli nasz projekt zostanie zatwierdzony, możemy wykonać coś razem z PCBWay. Także ja tutaj dziękuję PCBWay za wspieranie Was, czyli moich widzów i mojego kanału. Więc jeśli potrzebujecie czegoś, napiszcie do mnie. Jeśli macie projekt nawet gotowy, możemy coś wydrukować, wyciąć to na CNC albo zrobić jakiś design płytek elektronicznych. A teraz wracamy do głównego tematu filmu. Dzięki za oglądanie. No dobra, tak na szybko. Wybrałem sobie, napisałem Hades, tak się wabi pies. W materiałach, pierw zrobiłem kalibrację do zera tutaj, nie? W materiałach wybrałem właśnie kostkę dla psa i teraz tak. Możemy scoringować, czyli robić, wiecie, taki jakby obrys albo engrave, czyli całkowicie wyjarać to. I teraz tu jest taki bardzo fajny temat. Pokazuje, że dla użytkownik, albo tak, blue light reference, czyli dla niebieskiego światła mogę sobie wybrać różne kolory, wiecie, różne przypalenia. Tu akurat na nierdzewce można się bawić właśnie, żeby osiągnąć różne kolory, a tutaj czerwonym, znaczy pod czerwonym światłem, 2W, mogę sobie wybrać efekt, mogę bardziej w taki, wiecie, wyblakły, brązowy bardziej, tu jakiś taki bardziej szaro-czarny. Ja myślę, czy na przykład jak kliknę, to mi wtedy zastosuje ustawienia, nie? Także to jest całkiem spoko. Który tu kolorek wybrać? Może ten. No, niech będzie ten. I teraz tu jest tak, 95% 30 prędkości. 95% 30 prędkości, jeden przelot, tak, więc ja to mogę sobie przeprocesować. Framing teraz, framing. Jak nacisnę framing, to mi tu pokazuje, jakby to miało wyglądać. Jak zatrzymam framing, mogę dać po prostu kwadratowy, rectangular. Tak, widzicie, rectangular framing. I on mi to pokaże kwadratem.
Także ja tu sobie wypozycjonuję i klikniemy sobie start. No dobra, będzie to trwało po 1,5 minuty. Ja to zrobię bez pokrywy, ale tutaj się usunę stąd, żeby, wiecie, przy metalach jakieś odbicie wokół mi nie poszło. Także ja sobie zasłonię to. Tutaj kartonem się odgrodzę jeszcze. No i klikam start. Wrócę do Was. Ready. 3, 2, 1. Podgrzewanie czerwonego lasera 10 sekund i zaraz ruszy. No dobra. Bez dotykania. No powiem Wam, mocno to wyszło. Ciekawe, czy to jeszcze trzeba przemyć. No nic, ja to wyciągnę. No, to jest wypalone, to chyba tego nie trzeba jakoś przemywać. Ale tak to przetrę alkoholem, ale wydaje mi się, że to jest tak wytrawione na tak delikatnie przypalenie żółto. Akurat to jest bardzo błyszczące. No ale ciekawy efekt, ciekawy. Ja to przemyję, zaraz do Was wrócę, ale według mnie to już nic nie zmieni. Dobra, trochę jednak zmieniło. Tutaj widać takie jest brązowe, to taki spalony jakby powłoka jakby spalona. Powiem Wam, na żywo to bardzo fajnie wygląda, bardzo dobrze to wygląda. Także no. Z tyłu jeszcze wypalę telefon, ale to nie będę Wam pokazywał, bo wiecie, żeby nikt nie dzwonił. Dajcie mi się pobawić, wrócę do Was za jakiś czas. No dobra, słuchajcie. Jak Hades, to Hades. Poznajcie Hadesa. Spróbujemy go sobie wygrawerować na papierze foto. Tutaj już sobie wybrałem typ właśnie fotopapier. Tak, tutaj widzimy 30 sztuk, oni tam niby dają, bo to można kupić na stronie Extula w baczach takich. Tylko jak mamy już zdjęcie, ja je wyciąłem na telefonie jakimś tam programem, żeby usunąć tło. Tu jest coś takiego jak adjust, czyli dostosuj zdjęcie. Podobno jak na czarnym chcemy coś robić, to powinno się robić invert, żeby jakby wiecie, w drugą stronę to wytrawiać, wypalać, grawerować. I jeszcze tu możemy skalę szarości usunąć na przykład do 200, żeby osiągnąć taki efekt, jaki chcemy. Jak za bardzo usuniemy skalę szarości, to nam się przepali na biało to zdjęcie. Jak usuniemy jasne rzeczy, to nam bardzo to pociemni i stracimy detale, nie? Możemy też kontrast sobie regulować. Możemy też tutaj sharpness chyba gdzieś się dało podzielić w poprzedniej wersji programu. Dało się podzielić na piksele, że mieliśmy skropek jakby to zdjęcie, nie? Tylko tutaj już nie widzę tej funkcji. Tak samo kiedyś była automatyczna funkcja tej matrycy testowej, żeby logo Extula wypaliło, tak jak było w tym tutaj zdjęciu pokazanym, wiecie, jeśli chodzi o sugestie do grawerki. No już tej funkcji nie ma, nie wiem czego usunęli, to były bardzo fajne funkcje, no ale trudno. Dobra, ja tu poustawiam te ustawienia i zaraz spróbujemy sobie Hadesiunie wygrawerować. No dobra, jedyne co to skalę szarości do 200 uciąłem i zrobiłem inwersję. Bez tej skali szarości to po prostu kolorki nam zniknęły, trochę może ostrość i różnice między białymi a tymi. Zobaczymy jak to wyjdzie. Klikam invert, framing. No halo, framing. Że jesteśmy poza procesowaniem, bo nam wyszło, jakby wiecie, przeźroczysta część, także muszę to ogarnąć, jak to naprawić. Dobra, tutaj była funkcja crop i w funkcji crop mogłem po prostu, wiecie, pole robocze tutaj poprzycinać, nie? Dobra, jest framing. Tutaj jakoś tam wypozycjonowałem z grubsza. Ciekawe, czy da się ten framing jako outline. No, jakoś to może wyglądać. Będzie Hadesiunia. Dobra, procesujemy to.
ustawiam Was. Palimy dziada. 3:30 będzie to trwało. No dobra. Mam nadzieję, że wyjdzie. Jakoś 3, 2, 1. No chyba to jakoś wyszło. No Hadesiunia, jak malowany. Tutaj jest jakby na odwrót. Wiem też, że na metalu się pierw wypala invert, a potem na przykład robi się poprawny ten. O, zobaczcie. Aż się papier podniósł, ugiął się od grzania go. Także też ciekawe zjawisko zwichrowania materiału. No dobra, ja wyjmę to, bo i tak to się już trochę ruszyła geometria. I pod skos jest taki właśnie, jakby to powiedzieć, pod skos jest ten Hadesiunia taki, no negatyw jest i dopiero jak się patrzy tak, to on się pojawia. I właśnie żeby tego efektu nie było, to powinno się raz zrobić tak, raz zrobić tak. Także dajcie mi, ja sobie zrobię próbę jakiegoś obrazu w jedną, w drugą stronę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, jeszcze raz sobie spróbujemy Hadesiunię wygrawerować. Tym razem dociążyłem czymś papier, żeby nam go od ciepła nie podniosło. Zobaczymy, czy to pomoże. I bez ruszania tego papierka, potem odwrócę znowu i wtedy wygraweruję podwójnie ten obrazek. Zobaczymy, jaki będzie efekt. No i w trybie normalnym, jak widać, Hadesiunia wyszedł invert odwrócony. No więc teraz odwrócę to, wypalę jeszcze raz, zobaczymy, jak to wyjdzie. No dobra, tak to wygląda na 2 razy. Chyba przypaliliśmy Hadesiunię, chyba że kolejność wypalania ma znaczenie. Hadesiunia się zrobił biały pod każdym kątem. Możliwe, że powinienem bardziej tą grafikę przerobić na taką, wiecie, jakby bardziej taką liniową, w sensie, żeby to były bardziej kreski niż całe po prostu zdjęcie graficzne, albo na metalu to ma zastosowanie, bo widziałem, że na pewno na metalu gościu robił na YouTubie, widziałem filmik, że właśnie raz w jedną, raz w drugą stronę odwrócony ten obrazek wypalał. No także pierwsze testy tak wyglądają. No nic, ja sobie jeszcze się doedukuję, idę sobie zrobić przerwę, widzimy się za chwilę. No dobra, teraz pójdziemy w drewno, wziąłem sobie taką podkładeczkę. Tu już mam wypozycjonowane logo rzeźbiarza i będziemy robić scoring, czyli zarysowanie. No zobaczymy, jak to pójdzie. Parametry, tak jak oni tutaj sugerują. Wybrałem sugerowane parametry i to będzie trwało 18 sekund. No dobra, start. Nie wiem, czemu nie ma fokusa. Wrócimy się. Framing. Tu nam przesunęło framing, trochę przesunęło ten framing. No niech będzie. Procesujemy. Start. No, spoczko to wygląda. Może jeszcze raz bym to machnął. Proces, tutaj było proces again, że znowu machniemy sobie jeszcze raz. Zobaczymy, czy to polepszy, czy pogorszy sprawę.
mniejsze się zrobiło. Także niech będzie, fajnie. 19 sekund to trwało. Ok. Teraz spróbujemy sobie z drugiej strony może wylaserować w pełni. To zobaczymy jak tutaj wyjdzie. Dobra, teraz klikam Engrave. Widzicie, zmienia się na grubsze. Klikam i on mi sugeruje teraz jaki poziom wypalenia. Tutaj jest taki na zielono zaznaczony w kółeczko przerywanymi liniami, że to jest sugerowany, rekomendowany. To wybieram rekomendowany, zamykam tę opcję. Procesuj. Ja tu przychylę to troszeczkę, żeby bardziej spaliny wciągało. Takim ładnym palonym drewnem pachnie. No to już może to jeszcze raz to wygrzać. A jeszcze raz to sobie strzelimy. Dobra, lecimy. No i dobra, fajnie. To już wygląda jakoś tak bardziej mocniej. To już sobie to wyjmę. Które Wam się bardziej podoba? To takie, wiecie, delikatne, czy to wypełnione? Obydwa są fajne. No i spoczko. Dobra, tu jest osłonka obiektywu ogólnie. Rzeźbiarza sobie tutaj zrobimy. Zobaczymy, czy to wyjdzie. Scoring. On wykrył, że to jest... Znaczy ja wziąłem akryl matowy, bo on jest taki przymatowiony, ten plastik. I powiedzieli, żeby obsunąć to w dół, bo mogą być toksyczne opary. Także klikam start. Tak. Tylko to chyba zrobił niebieskim światłem. No. Ajajajajaj. Plastiki się czerwonym. No jest to po prostu przypalone, wypalone, nie? No ale dobra, niech będzie. Plastiki się powinny robić pod czerwonym, zapomniałem. No nic, spróbuję na czymś innym jeszcze. Dobra, słuchajcie, tu wziąłem taką rozdzielnicę elektryczną, jakąś starą, żeby zrobić próby. I tak, 40 sekund robiło się to i to jest wypalone tak, że jest już chropowaty pod palcem, dość mocno wyczuwalne. Te też są wyczuwalne wszystkie pod palcem, ale zdecydowanie mniej, jakoś tak bardziej estetycznie może wyglądają. To jest najlepsze, to jest sugerowane ustawienie Frosted Pearl White Acrylic, czyli jakieś tam niby akryl. Co to jest, nie wiem, tu nie ma napisane co to za materiał. Ni to ABS, ni to jakieś tam, nie wiem co to jest. No ale jakoś to w miarę fajnie wygląda. Tu jest sugerowane na razy 2. I te sugerowane to było, już wam powiem jakie to są ustawienia. Zadujemy sobie czarne. To on tam krzyczy nam ostrzeżenie, że jest łatwopalny i że trzeba uważać, bla bla bla. Scoring 70 i 110 do scoringu. To jest scoring 70-110, tu jest 80, tu już była setka, ale setka przypala. Nawet 180 trochę przypala, więc chciałem 2 razy zrobić ten oryginalny sugerowany. Tutaj jakieś tam nastawienia z ręki ustawiałem, tu przyspieszałem 100% lasera, 300 posuwu, za szybko było. Także to co oni sugerują faktycznie tu się w tym przypadku akurat sprawdziło. Jeśli chodzi o te materiały, nie? To jak wejdziemy sobie w materiały, to można napisać sobie na przykład white i nam pokaże do różnych rzeczy, co ludzie, nie użytkownicy, templatki. White. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
White acrylic. Tu można znaleźć ustawienia, na przykład ludzie do AirPodsów na przykład wrzucają, że jeśli macie AirPody, to już ktoś zrobił próby i po prostu ludzie dają ustawienia, na przykład tutaj coś takiego, nie? Mamy coś takiego, pokazane jak to było robione, tu są jakie maszyny, akurat Xtool F1 Ultra, tak ja takiego nie mam, takiej maszyny, no ale można by, wiecie, po prostu znaleźć kogoś, kto na tej samej maszynce, Xtool F1, tak, w plastiku, takie zrobił sobie jakieś tam myszka Miki, myszka Mini, możemy sobie to pobrać, odpalić u siebie na komputerze czy na telefonie i możemy też sobie takie coś samo wypalić, albo na tych ustawieniach, co ktoś już tam rozkminił, nie? No, także to może być pomocne, aczkolwiek jakoś super dużo materiałów tutaj nie ma zdefiniowanych. No także po prostu trzeba kombinować, więc w mało widocznym miejscu na przykład, żeby potem jakby z przodu gdzieś tam sobie coś wypalić, wiecie. Trzeba pokombinować, ale możliwości są. Ograniczy nas tylko wyobraźnia. Tak naprawdę, czy hobbysta, czy jakaś mała firma, jeśli macie pomysł co, jak i będziecie w swojej niszy jakieś personalizowane, wiecie, rzeczy, nie wiem, podkładki na ślub czy coś, no to można taką maszynką zarobić, aczkolwiek no cena jest taka trochę, no jak na nasze warunki, nieco wyższa, no ale dalej jest w zasięgu statystycznego Polaka, tak przynajmniej uważam. Dobra, ja tu jeszcze pomyślę, czy się jeszcze czymś tutaj pobawić i widzimy się za chwilę. Dobra, nie znalazłem klawiszy żadnych do przełączników świateł, ale widzicie, wentylacja do łazienki, światełko na przykład, jakbyśmy tam chcieli sobie coś oznaczyć. Zrobione, jeden był wypalany na 75%, 100 mm na sekundę, drugi tyle. Także tutaj trzeba poeksperymentować trochę z tymi ustawieniami. Co jeszcze miałem Wam pokazać? Miałem Wam pokazać patent z pozycjonowaniem. W poprzednim filmie pokazywałem, że do pozycjonowania jest takie coś. No jak tu sobie tutaj wkręcę, załóżmy w te, oto, jakby to powiedzieć, w te gwinty, to nie wiem, gdzie się pozycjonuje tymi obrazkami, nie? I jest osoba, która zrobiła, czekajcie, tutaj schowam pliki, żebyście nie widzieli, RODO. Dobra, jest template, szablon z logo kanału na YouTubie, Embrace Making. Jak się postawi ten szablon, klikam prawym, zaaranżuj, wyślij na tył, to teraz tak, ten szablon mogę wyłączyć. Jeszcze jak wejdę w warstwy, mam nadzieję, że to widzicie, tak, warstwy, to ten obrazek mogę zablokować, tak? To jest mój szablon, tak. I teraz jak to ustawię sobie idealnie w kącie tych linii, bo te gwinty to jest siatka wspomagająca, tu gdzie mogę ten mój kątowniczek wkręcić. Więc jak teraz muszę dać output, ten muszę wyłączyć, bo go nie chcę i robię framing, to zobaczcie, idealnie w tym kwadraciku mi pozycjonuje to. Także to fajnie całkiem przyspiesza pozycjonowanie patentów. A kolejny lifehack jest taki, że jak robię stop framing, to tu na środku się świeci coś, więc jak wrzucam sobie okrągłe, już bez tego, nie? Mam okrągłe coś, typu właśnie tą osłonkę i jak ją sobie wypozycjonuję z grubsza na środku i wezmę to, dam sobie na środek i zrobię framing, no to będzie względem tych kropeczek na środku. Także też to takie moje tipy, które ja mogę komuś praktycznie poradzić, jeśli chodzi o pozycjonowanie materiałów. No dobra, ja na razie chyba skończę. Patent, który Wam obiecałem w poprzednim filmie, pokazałem. Ja do tej maszyny mam jeszcze obrotową i suwnicę, przystawki. To sobie to w kolejnym odcinku spróbujemy zrobić. Może oznaczymy sobie jakieś tam, nie wiem, narzędzia, nasadki metalowe, takie bardziej okrągłe właśnie rzeczy obrotowe. Tutaj są takie 3 kreski, widzicie? Jedna, druga, trzecia. I tak samo w programie, jak już sobie ten obrazek sobie na przykład usuniemy, to tutaj też jest kreska jedna, taka grubsza i ta grubsza. I te kreski są chyba do pozycjonowania właśnie albo slidera, albo do obrotowych przystawek. Ja jeszcze nie wiem, nie robiłem researchu, będę musiał to rozkminić. Także jeszcze raz dzięki Xtoolowi za podesłanie tego sprzętu. Jest się czym bawić, są możliwości. No i co? Oczywiście dziękuję PCBWay. Gdzie jest PCBWay? Tu jest PCBWay za wspieranie kanału. Tutaj mam jeszcze podkładkę pod myszkę ze świąt. Także pamiętajcie o akcjach PCBWay, wszystkie informacje pod filmem. Zapraszam Was na grupę rzeźbiarnia, zapraszam Was w komentarze. Piszcie, jakie macie pomysły do wykorzystania tego. O, zobaczcie.
Tu mam taką zasuwkę, ją tam przykładałem, ten papier, nie? Jakby była na przykład na furtce, można by sobie adres domu wygrawerować. No można robić tym wszystko. Ta podstawka też jest wyciągalna, więc równie dobrze mógłbym sobie oznaczyć tutaj blat roboczy, na przykład w jakimś warsztacie, gdy miał metalowy blat roboczy, mogę swoje logo wtedy wypalić tutaj, nie? Także betonowe jakieś miejsca parkingowe, widziałem, że no bardzo różne pomysły ludzie mają i używają tego lasera do ciekawych rzeczy. No, także jeszcze raz, tym razem kończę na pewno. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych... Ajajaj, zepsułem. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć. Może śmiać tu z ostro sprawami działa jemu, cześć jemu chwała, żadnej usterki się nie boi, bo bać mu się nie przystoi. Bierze lutownicę i ostro lutuje, będzie się działo, ja wam to gwarantuję.